Witam, witam. Dzisiaj chciałam pokazać pomysł na śmieszny prezent dla Pana na walentynki lub na przykład na 18. I jest to pokrowiec na klejnoty rodzinne. Umownie nazwijmy go słoniem, jeżeli bez grzywki, a mamutem, jeżeli z grzywką. A tłumacząc inaczej, zwierzątko to zakładamy w miejscu noszenia slipek. Rozmiar tego zwierzątka jest na tyle duży, a nawet powiedziałabym, że trochę na wyrost, by każdy po założeniu mógł się poczuć wielki. Materiały, jakie zużyłam, to 2 przyszywanych oczu, zrobiony przez siebie sznureczek oraz 40 deko, łuczki 80% i nylonu 20, 150 metrów na 50 cm i szydełka numer 3. Zaczynamy. Nabieram na magiczny ring 6 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Zaciągam nitkę i przerabiam teraz. Raz. Narzut oczkami kombinowanymi. 2. Bliżej oczka kombinowane opisywałam w filmie, którą kartę udostępniam u góry. To samo narzut, to samo przez wszystkie, czyli mam z jednego oczka zrobione rozszerzenie na 2, to samo narzut, następne razem, to samo narzut, to samo razem. W sumie są teraz 4. To samo narzut, następne razem, to samo narzut, to samo razem, jest w tej chwili 6. To samo narzut, następne razem, to samo narzut, to samo razem, jest 8. To samo narzut, następne razem, to samo narzut, to samo razem, jest 10. To samo narzut, następne razem, to samo narzut, to samo razem, jest 12. Zakładam znacznik i przerabiam następny rząd z rozszerzeniem co drugie oczko, czyli wbijam się w to samo oczko, narzut, następny, mam pierwsze, to samo, narzut, następne, mam drugie i rozszerzenie robię w tym samym oczku. To samo, narzut, to samo razem. Mam pierwsze 3. Powtarzam. To samo, narzut, następne razem, to samo, narzut, następne razem i w tym samym oczku. To samo, narzut, to samo razem, jest rozszerzenie. Mam 6. Przerabiam tak do końca rzędu. Jest przerobione 18 oczek. I w tej chwili przerabiam tylko wewnętrzną nitkę, czyli wbijam się w to samo, narzut, rzucę tu sobie znacznik i tylko tą pierwszą nitkę i przerabiam razem. To samo, narzut i tylko tą pierwszą nitkę. Tak przerabiam cały rząd. 18 razy
Dzięki przerabianiu wewnętrzną nitkę powstaje mi taki rancik na czubku. Przerabiam dalej, wbijając się w poprzednią nitkę narzut i już normalnie w 2 nitki. Przerabiam dalej, wbijając się tradycyjnie w oczka z 2 nitkami i przerabiam oczkiem kombinowanym na odpowiednią długość. W sumie tu nawet nie muszę korzystać ze znacznika, po prostu robię taką długość, jaką uważam. Przerobiłam 15 cm. Oczko kombinowane ma to do siebie, że nadaje elastyczności, więc myślę, że wielkość jest uniwersalna. Drugi element, torebka, zaczynam przerabiać od magicznego ringu i 6 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Zaciągam i zakładam znacznik. I podobnie przerabiam oczka kombinowane. Teraz rozszerzam w każdym oczku, czyli w to samo pierwsze, w to samo drugie, następne trzecie, to samo czwarte, następne piąte, to samo szóste, w ten sposób aż uzyskam 12 oczek. Następnie rozszerzenie robię w co drugim oczku, czyli zaczynam od poprzedniego i następne pierwsze, to samo następne drugie i rozszerzenie w to samo trzecie. Powtarzam, to samo następne pierwsze, to samo następne drugie i to samo trzecie. W ten sposób uzyskam 18 oczek. Następny rząd, rozszerzenie robię w czwartym oczku. Poprzednie, następne pierwsze, poprzednie, następne drugie, poprzednie, następne trzecie i tu w trzecim oczku rozszerzenie, czyli to samo czwarte. Powtarzam. Poprzednie, następne raz, poprzednie, następne dwa, poprzednie, następne trzy i w to samo 4. Mam 24 oczka kombinowane. Przerabiam następny rząd, poprzednie, następne raz, poprzednie, następne 2, poprzednie, następne 3, poprzednie, następne 4 i rozszerzenie tu w czwartym to samo 5. Powtarzam. Raz, 2, 3, 4 i w to samo 5. Przerabiam tak, na okręgu będę miała 30 oczek. I następny rząd, ostatni, w którym rozszerzam, to jest przerabiam 5 oczek kombinowanych i w piątym robię rozszerzenie. 3, 4,
5 i w tym samym 6. Powtarzam. Raz, 2, 3, 4, 5 i rozszerzenie 6. Mam przerobionych 36 oczek i teraz te 36 oczek kombinowanych przerabiam w koło. Zrobiłam 4 rzędy. Jeszcze dorobię innym odcieniem. Następne i zrobię uszy. Przerobiłam 6 rzędów w górę. Teraz będę przyłączać trąbę. Wbijam się w okrąg i trąbę i oczkami ścisłymi łączę. Raz, 2, następny, tu i tu 3, 4, 5, 6, 7. Mam przerobione 7 i w tej chwili będę przerabiać w koło. To, że robię po lewej stronie, kontynuuję po lewej. Na zewnątrz ten wzór ma więcej wypustków. Od środka jest gładki. I przerabiam dalej oczkami kombinowanymi w to samo, narzut w następne. Raz. Tu będzie mój teraz początek, więc ten znacznik przeciągnę sobie tutaj. Ok. Raz. To samo w następne. Narzut. To samo. Narzut w następne. Razem. I tak przerabiam w koło. 32. I przerobię jeszcze raz do początkowego. Czterdzieści 3. Mam połączone. W tej chwili na przeciągnięcie sznureczka przerobię słupkami. 3 oczka łańcuszka, jedno dodatkowe, czyli 4. Przerabiam pierwszy słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka i powtarzam w ten sposób. Tu pomiędzy słupkami przewlekę sznureczek do zawiązania i ściśnięcia brzegu, aby zabezpieczyć przed spadaniem, i łączę z ostatnim słupkiem. Tak wygląda w tej chwili obrobione. Specjalnie w taki sposób, żeby było luźno. Trąba jest na wyrost, by nikomu nie sugerować niczego. Tu przez te dziurki przeciągnę sznureczek, ale jeszcze brakuje wykończenia, żeby słoń wyglądał na słonia. W tym celu dorabiam dwoje uszu. Wzór na ucho będzie dokładnie taki sam jak wzór na torebkę w pierwszych rzędach,
Gdy osiągamy 36 oczek, proszę się wrócić do 6 minuty i 17 sekund tego filmu. I gdy mam 36 oczek i na tym kończę, pochowam nitki, a ucho zrobię teraz drugie i uszy doczepię, przerabiam jedno, przekładam, przerabiam razem. Instruktaż do tego sznureczka znalazłam na Pinterest. Link umieszczam na dole w opisie pod filmem. Wychodzi mi taki sznureczek. Przekładam, przerabiam razem, przekładam razem. Jak widać, ciągnę dwie nitki, jedna właściwa, druga pomocnicza. Z tym, że zaczęłam przerabiać po środku tych nitek. Nitki maskuję pomiędzy przerobionymi, tak żeby jak najmniej było widać. A ucho składam do środka w taki sposób. Przeszywam je na centymetr, a następnie to, co mi tutaj, to zostawiam, a to, co mi tutaj wyszło, przyszyję tu na łączeniu odrobinę z tyłu poniżej sznureczków, czyli umieszczę ucho w tym miejscu. Mam przyszyte uszy. Zostaje mi przewleczenie sznureczka. Zaczynam go przewlekać od środka do góry. Przewleczone, jak widać, można zacisnąć, by nic nie opadało. Sznureczek zawiązać w ładną kokardkę. Jeszcze do tego przydałyby się oczy. Oczy przyszywam według swojego uznania lub wyszywam to, co mam, i tak się prezentuje moja trąba słonia, ewentualnie mamuta, jeżeli będzie miał grzywkę. I to tyle na dzisiaj. Według tego wzoru można zrobić i inne zwierzątka dzikie lub gospodarstwa domowego według swojego uznania i fantazji. Ja ze swojej strony zachęcam do subskrypcji, naciśnięcia kciuka w górę i komentarzy, na przykład z propozycją projektu, jaki mogłabym dla Was zrobić. A jeżeli skorzystasz z mojego wzoru i chcesz się pochwalić, to zapraszam na moją grupę facebookową KK Handmade i umieszczenie pod tym filmem swojego zdjęcia z tego projektu. Serdecznie zapraszam. A za dzisiaj dziękuję i również zapraszam po więcej.